Hej, jesteście z nami w Palermo. Na Sycylii. Pokażemy wam dzisiaj 6 miejsc i 6 dań, których koniecznie powinniście spróbować, żeby później nie żałować, jak stąd wyjedziecie. Co to takiego mangiavelli? Sprawdzimy to dzisiaj na mniej popularnym rynku niż Balaro. Na Balaro jest mnóstwo turystów, którzy wpadają tam zazwyczaj po fotki, na chwilę, a my idziemy na mniejsze, ale o wiele bardziej autentyczne Mercato Capo. A co tu się działo wieczorem, to warto zostać do końca filmu, żeby zobaczyć. Arancina to niby pomarańcza, nie dajcie się nabrać. To solidne, wytrawne danie, któremu daleko do świeżości owoców. Sfincione za to serio pizzowy paradoks. Zupełnie inny niż klasyczne pizze z południa. Panella, totalna prostota. W zasadzie nic wielkiego, a jednak smakuje genialnie. Nie mam pojęcia, jak to działa. Ale działa. No i granita. Nie lody, nie sorbet. Smak w najczystszej, lodowej formie. Zostańcie z nami do końca, bo będziecie zaskoczeni, że w Palermo można zjeść nawet w klasztorze. Pokażemy wam kultowe dania, z których słynie Palermo i powiemy, gdzie je zjeść. I będą to miejsca, w których te potrawy są najsmaczniejsze i przystępne cenowo. Przystępne cenowo. I że to jest dobra zabawa. I że są przystępne cenowo. Pierwsze będą pomarańcze. Aranciny. Tu są pokazane różne rodzaje, jakie można kupić z tych arancin. I to jest tak, kurczak curry, rybna, to jest z serem, to jest z ragu warzywnym, z pistacjami, z grzybami, z boczkiem orzechami i z nutellą. Specjalnie was tutaj zabraliśmy, bo wybór jest wow. Arancina to typowo sycylijskie danie, z tym, że to się nazywa arancina Palermo. A jak pojedziecie do Katanii, gdzie też pewnie będziemy robić odcinek o jedzeniu, to się tam nazywa arancino. Różnią się tym, że tutaj w Palermo te aranciny są okrągłe, a w Katanii są takie bardziej szpiczaste, przypominające etnę. Zobaczcie, jak to wygląda. Jest to danie robione na głębokim tłuszczu, z ryżem przede wszystkim. W środku jest ragu, czyli mielone mięso i jest też groszek. Nie wiem, czy to widać. Wszystko jest w takiej panierce dartej, czyli jest to chrupiące i miękkie w środku. Fantastyczne. A zamówiliśmy nie tylko tradycyjną, czyli tą z mięsem mielonym, ale jeszcze taką trochę wymyśloną. Rzadko się ją spotyka, ale tutaj możecie ją właśnie dostać. Un pago per uno normale e per uno questo. Okej, grazie. Popatrzcie na to. Czyli tak jak mówiłem, to jest tradycyjne z mięsem mielonym, a to jest takie z burratą i mortadellą i pistacjami. Ciekawe, co jest w środku. Ale świeże. To jest bardzo ciepłe w tej chwili. Mortadella jest zimna. Burrata jest... Cała burrata też jest przepyszna. Ma bardzo miękki środek. No i pistacje wokół są... Wiecie, że Sycylia słynie z pistacji, więc dlatego te pistacje bardzo fajnie tutaj smakują, bo są też świeże. Nie mogę tego wszystkiego tak jeść, bo jeszcze mamy trochę do zjedzenia przed sobą, ale też się nie mogę powstrzymać. Grazie, arrivederci. To było naprawdę pyszne. Zapraszam was tutaj, bo wybór jest szokowy. Jesteśmy w Palermo w połowie listopada i pamiętajcie, żeby wziąć jakąś ciepłą odzież, ale nie zimową, tak jak większość Sycylijczyków chodzi w puchówkach, tylko taką, nie wiem, wiatrówkę. Okej, jesteśmy na Mercato Capo i przyszliśmy tutaj po to, żeby zjeść trochę street foodu.
Najczęściej chodziliśmy na Balaro, bo jest to największy i najbardziej znany rynek w Palermo, ale Mercato Capo jest chyba bardziej postarane, jakby to powiedział Złomnik. Ja powiem wam tak, nie można się w życiu starać za bardzo. Na Mercato Capo znajdziesz mangiabevi. Czym jest mangiabevi? Tak się nazywa w Palermo boczek, zawijany z szalotką, wrzucony na grill. Pozą una salsiccia uno questo. Come si chiama? Mangiabevi. Prosto, tłusto, idealnie, sól, cytryna, gotowe. Jak masz ochotę dorzucić jeszcze salsiccie, soczystą grillowaną kiełbaskę, zrób to. A jak to smakuje? Nie mam pojęcia, czy będziecie nas słyszeć w tym cukru, ale już wam mówię, jak to smakuje. Słone, ale tak idealnie słone. Cytrynę sobie dodam. A to jest kiełbaska z jakąś przyprawą. Taką. Chyba estragą to jest. Bardzo daje to dużo smaku, pięknie pachnie. Bardzo są wyczuwalne kawałki mięsa. W ogóle nie jest to praktycznie mielonka żadna, tylko kawałki mięsa. Ten estragon czuć bardzo fajnie, no słona jest jak nie wiem, ale w ogóle to nie przeszkadza. Kiełbaska to wiecie, to kiełbaska, ale spróbujmy tego. Czyli por zawinięty w boczek. Ja z tego najbardziej lubię por. Uwielbiam taki street food. Nie jakiś wydziwiony, wycudowany, tylko po prostu proste, smaczne, dobrze przyprawione danie. W Polsce chyba nie ma tradycji polewania mięsa cytryną, o ile ja kojarzę, a tutaj z tą cytryną pasuje to idealnie i w ogóle chyba będę tak robić. Za tą prostotę jedzenia, ale jednak te cudowne smaki, kocham Sycylię, naprawdę na maksie. Za całość zapłaciliśmy 9 euro, co nie jest tak za bardzo tanie, uważam, ale warte jest to każdego centa. Mógłbym już dzisiaj nic więcej nie jeść, a jeszcze dużo przed nami. A jak macie ochotę zobaczyć, jak byliśmy na Balaro, znajdziecie w opisie. Patrzcie na te makarony. Może nie są to typowo palermitańskie dania, ale zobaczcie, jak wyglądają. Powiem wam, że takie Mercado to załatwiłoby nam cały film bez żadnego łażenia, bo wszystko tu można zjeść. Wszystko jest naprawdę genialne, świeże, smaczne, atmosfera jest cudowna. To wszystko, czego potrzeba, żeby dobrze zjeść Palermo. Palermo, ma soprattutto benvenuti in Sicilia! Ciao amico mio, buongiorno, dove sei? Da Bologna! Viviamo in Favara. Come? Viviamo in Favara. A Favara? Quindi qui in Sicilia. Un saluto agli amici di Bologna e anche agli amici di Favara! Oggi tu hai deciso di massacrarmi, ti massacro prima io! Buongiorno, non sono mai stato a Rimini, anzi no, ero piccolo! No, ero piccolo perché... Notti d'estate, giorni infiniti, su un balcone io guardavo la città. La luce su... Jesteśmy w Palermo, więc musimy zjeść oczywiście pizzę, ale ta pizza będzie bardzo nieoczywista. No i jeszcze coś bardziej nieoczywistego, czyli bułkę z ciecierzycą. To tu. Questo nome è Fincione. Fincione. Mangi qua, porti lì. Pane kompanelne? No to pora na sfincione, typowo palermitańską pizzę na grubym cieście z anchois. A jak ktoś nie lubi anchois, to panella. To jest naprawdę całkiem coś innego niż te wszystkie pizze, które można tu dostać. Pomidorowy smak z tego, co czuć. Zioła na górze naprawdę są aromatyczne. No i to anchois jest, no praktycznie go nie czuć, tylko daje taki, wiecie, posmaczek. Także jak ktoś lubi grube ciasto, które jest naprawdę mięciutkie i świeże,
Jak ktoś lubi tego rodzaju pizzę, naprawdę warto spróbować. Nie dałbym się za nią zabić, ale uważam, że jest pycha. Buła z panellą. Panella to jest to tutaj w środku. Nie to. Nie tak. To wszystko. To jest mąka z cieciernicy smażona na głębokim tłuszczu. To jest jedna z moich ulubionych potraw palermiańskich, ale jadę z tym krokiem. Pyszna, mięciutka bułeczka, pachnąca z sezamem, jest dużo lepsza niż te bułki w Polsce, chociaż ciężko powiedzieć czemu, ale naprawdę bardzo dobra. I w środku ma chrupiące placuszki. Wydawałoby się, że są tłuste, ale tak naprawdę tylko trochę i mają, one przede wszystkim świetnie pachną. Ale trochę takim, może plackiem ziemniaczanym, ale wszystko do siebie idealnie pasuje. To naprawdę pyszna potrawa. Ta pyszna bułka kosztuje tylko 3 euro, a naprawdę można się tym bardzo nasycić. A kawałek pizzy też 3 euro. Gdzie teraz? Na granitę? Okej, dostaliśmy granitę. Zazwyczaj na wynos to dostajesz granitę w plastikowych pojemnikach i samą, a tutaj wzięliśmy taką z bitą śmietaną. Sprawdzimy, jaka ona jest. Pyszna. Ale razem z granitą uwielbiam właśnie migdałową. To jest bardzo dziwny twór. Bardzo dużo ludzi, jak przyjeżdża, to myli to z sorbetem, no bo z lodami to już kompletnie nie ma nic wspólnego, bo nie jest robiony z mleka. To jest tradycyjny taki przysmak robiony z wody, cukru, z dodatkiem naturalnych składników, takich jak na przykład właśnie migdały, czy pistacje, czy truskawki, cytryna, cytrynowe. Granity są jednymi z najpopularniejszych. Ale zobaczcie, co do tego jest. Najpierw to. I brioszka. Ale pyszna. Wbrew pozorom idealnie pasuje do lodów. Musicie koniecznie spróbować. A do tego coś, czego w Polsce nie dostaniecie. Prawdziwe, gęste espresso. Naprawdę nie do dostania w Polsce. Nie wiem, za co się zabrać. Zostaw mi trochę. No co, ja naprawdę chcę. Ja miałam tego w ogóle nie jeść, bo jest listopad i jest dosyć chłodno i trochę dzisiaj zmarzłam, więc nie chciałam nic zimnego. Zamówiliśmy tylko jedno, żeby Mateusz zjadł, ale to jest tak pyszne, że nie dostanie. Naprawdę nie da się powstrzymać. Na końcu filmu powiemy, co smakowało nam najbardziej. Mam nadzieję, że Wy też dopiszecie, co byście chcieli spróbować. A teraz nie pozostało nam nic innego, jak tylko klasztory. Grazie, signori. Grazie a voi. Pamiętajcie, moi drodzy, że restauracje we Włoszech, w Palermo są czynne do południa, bo później jest pranzo. Ale te wszystkie, które Wam tutaj przedstawiamy, są otwarte nawet w pranzo. Kończymy naszą trasę tutaj, gdzie zaczynaliśmy, czyli na Quattro Canti. Przed nami został jeszcze tajemniczy klasztor i to, co tam zastaniemy.
A jakbyście chcieli więcej usłyszeć o tej fontannie i dowiedzieć się, dlaczego tam leży nasz dron, to zapraszamy do filmiku, który jest w opisie. Jesteśmy tu pierwszy raz w życiu, więc nie mam pojęcia, czy to tu. To jednak nie to. Tam trzeba iść. Okazuje się, że to miejsce jest z tyłu fontanny Pretorii. Dolceria qua? Grazie. To nie to będziemy jeść. Kurde, nie wiadomo gdzie tu wejść. Ale fajne rzeczy. W takiej kawiarni jeszcze nie byliśmy. Okazuje się, że nie tylko my wiemy o tym miejscu. Sekret. Due. Ta rzecz, którą będziemy tu jeść, to jest oczywiście cannolo siciliano, ale ono jest wielkie, patrzcie. Całkiem inne niż gdzie indziej. Takie wielkie jak moja dłoń. Kosztuje 3,50. Także nie ma tragedii. Czekaj, ja spróbuję już najpierw. Świeżutka ricotta z cukrem. Ale to, co jest najciekawsze, to to, że oni robią tutaj takie pyszne, wielkie cannoli. W sumie jest w całkiem niezłej cenie i to, że możecie to zjeść w tym ogrodzie. Ale pyszny. Z tej strony ugryźć, bo chyba świeże ciasto jest. Nie mogą cię powstrzymać. Wiecie co, nie wierzę. Po prostu nie nagrało się, jak jemy to cannolo. Nie wciśniemy drugiego, nie ma szans. Po prostu jest tak wielkie, że nie wciśniemy, ale jest bardzo pyszne, jest słodziutkie, ale nie tak mdląco słodkie. Możecie sobie wybrać, z jaką posypką chcecie. My wybraliśmy z czekoladą i z pistacjami. Możecie mieć posypane cukrem, pudrem albo nie. Możecie mieć kandyzowane owoce, jakieś wiśnie, pomarańcze. Nie, no nie wierzę, że nam się to nie nagrało. Life is brutal. Gdybyśmy tak dużo dzisiaj nie zjedli, to jeszcze może chętnie byśmy poszli po jedno, żeby mieć wymówkę, że się nażremy więcej, ale po tym, co dzisiaj zjedliśmy, no to niestety po prostu odwzorowaliśmy to, co mówiliśmy. Mówiliśmy, że jest przepyszne, że warto tutaj przyjść, że ricotta jest inna niż gdzie indziej, że ciasto jest inne niż gdzie indziej. Ciasto jest przede wszystkim przepyszne, bo nie jest przygotowywane gdzieś tam i rozsyłane po całych Włoszech, tylko jest pieczone na miejscu, jest naprawdę kruchutkie, pyszniutkie. I że to najlepsze cannolo, jakie jedliśmy na całej Sycylii, więc naprawdę warto. Prawie. Chyba Gdzieś nie. jadłem chyba lepsze, ale Nie w Palermo. nie w Palermo. W Palermo chyba jest najlepsze. Krótka piłka. Co według Ciebie było najsmaczniejsze dzisiaj? Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to ta bułka z tą ciecierzycą, bo ja mam manię na tym punkcie. Tak? A tak, Starczy, wygrałaś. ale tak smakowo jeszcze, No. pomijając obsesję na punkcie ciecierzycy, to największy taki szok to chyba właśnie ta granita z tą bitą śmietaną i z brioszką w tym połączeniu. Nie sama granita, tylko właśnie w tym połączeniu. Gdybym miał jeść jedną rzecz zawsze, inaczej, gdybym nie miał jeść innych rzeczy, to musiałbym wybrać między granitą, cannolo
albo tymi mięsami na targowisku. Ja chcę zmienić zdanie, bo właśnie sobie przypomniałam, że te mięsa też były takie pyszne. Tak nie wolno robić. Więc na pewno, powiem Wam tak, czego bym na pewno nie wybrała, bo to jest jedyna rzecz, którą mogę powiedzieć, to nie wybrałabym aranciny. Bo w tym miejscu były w sumie bardzo podobne do takich jak gdzie indziej, a ja za aranciną nie do końca przepadam, bo troszeczkę dla mnie za ciężkie. Także przysięgam Wam, że każda rzecz, którą jedliśmy, była bardzo, bardzo smaczna. Bez problemu możecie, jak tu przyjedziecie, wszystkie je spróbować i nie pożałujecie. Ta bułka z panellą i ta pizza z fincione to są rzeczy takie, powiedziałbym, zwykłe. Ale cała reszta to były rzeczy smakowite. Jak Wam się podobało, to dziękujemy za wszystkie lajki, wszystkie komentarze. Pamiętajcie powiedzieć, co chętnie byście zjedli. I dziękujemy Wam za to, że subskrybujecie, a jak nie, to dziękujemy za to, że zasubskrybujecie. I pamiętajcie, że Palermo to nie tylko dzień, a przede wszystkim wieczory i noce. Dobra, cieszę się, że jesteście z nami. Jeżeli Was to zainteresowało, to nie zapomnijcie obejrzeć tego filmu tutaj. Albo tego filmu tutaj. Życzymy miłego i smacznego pobytu w Palermo. Mam nadzieję, że narobiliśmy Wam smaka. Bye! Bye!